Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku C-Talks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak połączyć dwie rzeczywistości. Świat SI i świat klienta. Jak to robić odpowiedzialnie, solidnie i z pasją. Moim gościem jest Kamil Maciejczyk, który pracuje w C i pełni jednocześnie rolę, funkcję C ambasadora. Cześć Kamil. Cześć Mikołaj. Opowiedz proszę parę słów o sobie. Jestem analitykiem biznesowo-systemowym. Jak wspomniałeś wcześniej, u jednego z liderów branży medialnej. No i tutaj tak na rozruszanie, na troszeczkę chciałbym powiedzieć drobny żart związany właśnie z tym zawodem analityka biznesowego. Rozmawia sobie dwóch analityków biznesowych w barze, no i jeden mówi do drugiego: słuchaj, no ja to tak nie do końca rozumiem te wszystkie procesy, diagramy, raporty. To wszystko jest jakieś takie, to jest obcy świat dla mnie, nie? No i tak drugi mówi: słuchaj, no nie ma problemu, to może ja ci po prostu to wszystko wytłumaczę. Nie, wytłumaczyć to i ja umiem. Także śmieję się oczywiście, że taka jest moja rola analityka biznesowo-systemowego. Mówię ludziom to, co od nich się dowiaduję, zbieram to wszystko do kupy i potem oni robią to i mi za to płacą. Ale to tak oczywiście humorystycznie. Natomiast oczywiście pełnię dwie role, czyli rolę zarówno tego analityka biznesowego, biznesowo-systemowego i to jest tak jakby główny trzon mojej działalności, a oprócz tego pełnię rolę ambasadora SIA. No właśnie, odczarujmy troszkę tę rolę, tę funkcję. Co to znaczy być C ambasadorem? Okej, to znaczy, jeśli chodzi o samego C ambasadora, można powiedzieć, że to jest rola, ale też pewnego rodzaju mindset. Naszą taką główną domeną działalności są takie dwa aspekty. Czyli pierwszym aspektem jest to, żeby tego naszego workera, którego wysyłamy do naszego partnera biznesowego, w jakiś sposób zaopiekować, a także przypominać mu o tym, że jest częścią nie tylko tamtej organizacji, ale przede wszystkim jest częścią SII. A oprócz tego również szukamy pewnych możliwości, czy to sprzedażowych, czy to nawiązywania i rozkręcania tej więzi i tego partnerstwa z klientem. Szukamy po prostu też takich opportunities do tego, żeby tą współpracę pogłębiać. Zróbmy może parę kroków wstecz. Dlaczego ta funkcja, ta rola w ogóle powstała i dlaczego jest potrzebna? Wydaje mi się, że we wszystkim, co wiąże się tak jakby z ludzką działalnością, no kluczowa jest potrzeba, czyli zaistniała taka potrzeba, część feedbacku zapewne od workerów naszych, których wysyłaliśmy bezpośrednio do naszych partnerów, była taka, że no nie zawsze u tych partnerów istnieją idealne onboardingowe procesy, nie zawsze ci ludzie wiedzieli, do kogo, z czym się mogą pokierować, w którym są dziale, więc taką główną rolą C ambasadora jest po prostu zaopiekowanie się tymi ludźmi, wprowadzenie ich, bycie trochę takim buddym dla nich de facto, no żeby czuli się faktycznie dobrze. Chcemy się tymi ludźmi przede wszystkim zaopiekować. No oprócz tego właśnie my jesteśmy takim łącznikiem między klientem i SII. Jesteśmy takimi też oczami, uszami, wiecie, 007, troszeczkę taki agent, ale to oczywiście w pozytywnym sensie, ponieważ my chcemy przede wszystkim dobra dla obu stron, ponieważ zawiązywanie współpracy, odnajdywanie jakichś potrzeb u klienta, no to jest przede wszystkim to, co chcemy tym klientom dawać i czego oni oczekują od nas. Padło hasło buddy. Dla widzów, którzy może nie znają tego sformułowania, co to znaczy być buddy w naszym kontekście SI? Buddy jest ogólnie szerszą też taką formułą, podejrzewam, że gdzieś powstałą w Stanach Zjednoczonych, jak to zwykle bywa, amerykańscy naukowcy się śmieją, aczkolwiek to wydaje mi się, że wynikało z praktyki i to jest taka osoba w organizacji, która no jest takim twoim kolegą, jest przypisywana do tego, żeby być trochę takim twoim kolegą, opowiada ci o strukturze, o charakterze tejże firmy, jest w stanie ci załatwić jakieś proste rzeczy, albo przynajmniej dogadać się z kimś, kto jest w stanie ci pomóc z jakimiś problemami. No i oczywiście stopniowo na podstawie takich interakcji też rozwija się pewna więź i relacja między tymi ludźmi. Bardzo często są normalnymi kolegami, koleżankami w pracy później i to tak samo jest zaaplikowane tutaj u nas w SII i powiedziałbym, że poszło to nawet troszeczkę dalej, bo możemy mieć i mamy taki program Buddy, do którego może się zgłosić każdy, a ambasador to też taki buddy dla ludzi, którzy są bezpośrednio u klienta. No właśnie, przekładając to teraz stricte na funkcję C ambasadora, z jakimi wyzwaniami, problemami, rzeczami się mierzysz na co dzień, pomagając swoim kolegom, koleżankom?
różne, od takich trywialnych, typu gdzieś tam mi line manager po stronie klienta nie załatwił jakiegoś dostępu, po kwestie związane z tym, że szukamy właśnie tych możliwości rozszerzania tejże współpracy, czyli na przykład, no nie wiem, raz na jakiś czas zdarza mi się również podpytywać naszych workerów, czy słyszeli o tym, czy nasz jakiś dział czy u klienta ma jakieś potrzeby związane z tym, żeby przeprowadzić jakieś szkolenie, wprowadzić jakiś system lub też oczywiście pozyskać nowego człowieka, który posiada określony skillset. Więc taką podstawową działalnością C-ambasadora jest wpisywanie się i próba wejścia we wszystkie te kanały, żeby po prostu tą współpracę poprawiać i rozwijać. Żeby też wszyscy workerzy dobrze zrozumieli, w jakich przypadkach mogę się do Ciebie odzywać, żebym łatwo mógł rozróżnić, kiedy się kierować do line managera, kiedy do mojego właśnie C-ambasadora, a kiedy może do helpdesku. Wydaje mi się, że zawsze warto odezwać się do C-ambasadora. Ja wprowadziłem trochę taką praktykę, wiem, że różnie, bo jestem jednym z wielu C-ambasadorów i każdy ma troszeczkę swój styl działania. Wiadomo, to też jest związane oczywiście z temperamentem, osobowością, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś dołącza do organizacji, i na przykład my pracujemy na sprzęcie klienta i na aplikacjach klienta, więc ja się nawet, jak już widzę, że ten profil tego naszego workera jest utworzony, odzywam po prostu do tego człowieka: hej, jestem Kamil, ja się Tobą zaopiekuję i ja Cię tutaj po prostu poprowadzę, ponieważ różne zespoły i różne struktury w organizacji klienta mają różne praktyki związane również z systemem onboardingowym. To nie jest tak zunifikowane, jedne mają je lepsze, gorsze, zdarzają się też takie, które są nowe działy, że nie mają ich w ogóle, więc to, że ja po prostu kogoś złapię za tą rękę i powiem: tu masz takie drzwi, tu masz takie, ogólnie zajmujemy się tym, ty jesteś w tej części struktury i nad tobą jest ta osoba, tutaj możesz sobie sprawdzać następujące rzeczy, kogo, z kim, tutaj możesz podglądać, z kim się dogadać, tutaj możesz sobie oczywiście sprawdzić strukturę, tu masz dokumenty, z takich aplikacji korzystamy, więc oczywiście również ten aspekt związany z administracją, czyli rozliczenia, zobacz, tutaj tak rozliczasz tam sheets, jakieś takie inne rzeczy, więc no jestem taką osobą, która w tym gąszczu informacji, bo bardzo często wygląda to tak, że ta osoba świeżo dołączyła do SII i od razu jest spychana do klienta. I ona nie do końca rozumie, jak rozróżnić tą rzeczywistość SII i jak rozróżnić tą rzeczywistość klienta. Ja jestem od tego, żeby pokazać: tu tak wygląda rzeczywistość u partnera, tak wygląda rzeczywistość u nas. To są strony, portale, rzeczy, z których korzystasz u klienta, to są nasze i zobacz, jakie również w SII dają Ci możliwości. No właśnie, bo jedno to jest onboarding u klienta, czyli w tej codziennej rzeczywistości, kiedy zostałeś workerem wrzuconym na projekt, jak to się tak mówi, ale co z integracją, tudzież onboardingiem w firmie oryginalnej, z której zostałeś outsourcowany, czyli SI? To znaczy tak, w moim przypadku i w przypadku tego klienta, partnera, dla którego realizuję usługi, razem z opiekunem biznesowym tego klienta, account managerem, no zorganizowaliśmy chociażby dla wszystkich naszych workerów u klienta integrację, mamy integrację online, więc faktycznie staramy się utrzymywać tą tożsamość SII u naszych workerów, ponieważ bardzo często, to też był mój problem, jak w ogóle dołączyłem do organizacji, że pracując na sprzęcie klienta, aplikacjach klienta nie czułem się taki przywiązany do SII i kwestia jest taka związana właśnie z działalnością C-ambasadora, żeby po prostu też ten brand i tą mentalność budować. No i też, żeby pokazać, ile my mamy tutaj możliwości, bo bardzo często ktoś bardzo rzadko zagląda na skrzynkę, bardzo rzadko sprawdza newsletter, co się dzieje, no i dzięki temu jesteśmy w stanie tym ludziom pokazać: zobaczcie, ile mamy fajnych inicjatyw w SII i musicie po prostu przyjść, zobaczyć i skorzystać, tak? Znowu wrócę troszkę do przeszłości. Poszedłeś do pracy na projekcie u klienta. Tak. Jak to się stało, że nagle tym C-ambasadorem zostałeś? Czy to spadło na ciebie z zaskoczenia? Sam może szukałeś tych dodatkowych gdzieś tam wyzwań? Jestem osobą taką, no nawet pewnie widać w rozmowie, ekstrawertyczną. Nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktu z ludźmi. Pierwszy rok, jak dołączyłem do SII i do naszego partnera, u którego zacząłem świadczyć usługi, to był trochę dla mnie taki rok niefortunny. Jakieś tam problemy zdrowotne, operacje i tak dalej. Troszeczkę przygasłem, jeśli chodzi o taką dodatkową działalność. Natomiast już po tym roku, jak wyszedłem z tych problemów,
wszystko się zmieniło. Zobaczyłem, że jest możliwość wzięcia udziału w różnych eventach organizowanych przez SII i zacząłem się aktywizować bardziej po stronie właśnie tutaj SII. Byłem jednym z panelistów meetupu analitycznego, no i moja line managerka, która jest jednocześnie opiekunką całego naszego partnera, stwierdziła, no dobrze Kamil, widzimy, że bardzo fajnie się angażujesz, a ja akurat szukam C ambasadora, ponieważ zakończyliśmy współpracę z poprzednim, czy nie byłbyś zainteresowany? No, oczywiście stwierdziłem, fajne, co to? Wyjaśnij mi, o co w tym wszystkim chodzi, bo sam nawet, mimo tego, że zacząłem się angażować, nie do końca jeszcze znałem te wszystkie procedury, możliwości, programy, które występują u nas w SII. No i po tym, jak się dowiedziałem, wziąłem udział w asesmencie. Po tym asesmencie dostałem pozytywną informację zwrotną, że tak, chcielibyśmy nawiązać z Tobą współpracę w tej roli i jestem od 1,5 roku z ambasadorem. I w pełni czujesz się dzięki temu częścią społeczności SI. Mam przynajmniej taką nadzieję i wierzę w to, skoro pełnisz tę funkcję dumnie. No i właśnie, w jaki sposób Ty na co dzień w praktyce sprawiasz, że nasi workerzy, którzy pracują faktycznie na co dzień u klienta, mogą się poczuć częścią społeczności SI? Wiesz co, podjęliśmy kilka działań, ponieważ wydaje mi się, że tak naprawdę to, jakie działania są podejmowane przez poszczególnych ambasadorów, no to już jest, tak jak mówiłem, kwestia ich stylu i kooperacji z konkretnym ich line managerem czy opiekunem danego klienta. Natomiast my z Moniką, którą chciałbym serdecznie tutaj pozdrowić z tego miejsca, wspaniała osoba i bardzo kreatywna, no i stwierdziliśmy, że oprócz tego, co nasi workerzy dostają po stronie SII, no to wdrożymy kilka rzeczy, żeby im o tym przypominać. Mieliśmy własny newsletter, jeszcze dodatkowy, również taki bardziej sprofilowany na naszego partnera. Oprócz tego taką ważną rzeczą, która wydaje mi się, że jest konieczna, zwłaszcza jeśli nasi workerzy pracują na sprzęcie klienta, jest następująca sprawa, żeby założyć na tych właśnie aplikacjach kanały SII, które łączą wszystkich tych współpracowników. Z tego względu, że większość naszych workerów zagląda na Outlooka czy Teamsy SII, zwłaszcza jeśli mają sprzęt klienta raz na jakiś czas. Powiedzmy raz w tygodniu, 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Są pewnie jacyś rekordziści, którzy nie zaglądają wcale, albo zaglądają raz w miesiąc, chociaż podejrzewam, że wcale nie, no bo to na pewno kontakt jakiś tam, czy z kadr, czy taki oficjalny muszą kontynuować. Natomiast to jest kluczowe, żeby utrzymywać to zaangażowanie po stronie klienta i żeby wykorzystywać również te aplikacje, które on wykorzystuje i tam ten kontakt jeszcze podbijać. Hej, zobaczcie, mamy fajny nowy event, albo jesteście z biura w Warszawie, zobaczcie, co tutaj się dzieje, bo naprawdę mamy fajny jakiś meetup, czy możecie się porozwijać szkoleniowo na przykład. No właśnie, jakie są jeszcze zalety, krótko mówiąc, dlaczego warto być aktywną częścią tej społeczności SI? Wydaje mi się, że aktywną częścią społeczności SI trzeba być z tego względu, że wiąże się to z całą masą profitów, chociażby dla samego pracownika, współpracownika, workera. Wiem, że różne mamy tutaj stopnie tejże współpracy, natomiast chociażby szereg programów, które posiadamy, mamy program mentoringowy, program buddy, program, który pozwala weryfikować nowych workerów, których chcemy wysyłać do klienta. Mamy programy szkoleniowe w ogóle, czy to językowe, czy techniczne, więc każdy w zasadzie, kto się aktywizuje w jakiś sposób. Część rzeczy jest oczywiście bezpłatna, część jest dodatkowo finansowana z udziałem SII, część jest niestety płatna całkowicie, ale mamy możliwość tutaj wybierania, korzystania z całej tej palety. Im bardziej jesteśmy tak jakby zaangażowani w całą tą działalność organizowaną przez SII, tym łatwiej nam z tego korzystać i też więcej wiemy o tych możliwościach, no bo umówmy się, ktoś, kto na przykład nie przegląda newslettera albo nie rzuci okiem na to, co się dzieje aktualnego, no to raczej nie wie nawet, że może z czegoś skorzystać za darmo chociażby, tak. Wymieniłeś różne programy, różne benefity, z których możemy skorzystać z SI, a jeden z nich, którego nie wymieniłeś, a który wydaje mi się, że ma potencjał do tego, aby ktoś mógł się do Ciebie odezwać w tej sprawie, mianowicie Job Changer. Czy faktycznie Ty, pełniąc rolę SI ambasadora, taki ja, będąc u klienta, mógłby się do Ciebie odezwać w tej sprawie, żebyś mi pomógł użyć tego programu, że ja chcę zmienić może projekt, ale w ramach wciąż tego samego klienta, czy takie sytuacje się raczej nie zdarzają? Sporadycznie się zdarzają.
To też zależy oczywiście, tutaj mamy do czynienia zawsze z pracą ludzką, czyli nie zawsze jest tak, że gdy wysyłamy jakiegoś workera do klienta, to ten klient czy osoby oddelegowane do tego zespołu przez tego klienta nabiorą świetnej chemii z tą osobą. Czasem są jakieś różnego rodzaju tarcia. Osobiście miałem okazję 2, może 3 razy uczestniczyć w tym procesie tego, że ktoś zgłosił się i chciałby po prostu zmienić projekt, no i ten job changer jak najbardziej był game changerem, że tak powiem, ponieważ bardzo często my wysyłamy do klientów ludzi wyspecjalizowanych, których zebraliśmy po prostu z tego rynku pracy, no i wiadomo, że nie chcemy tego konkretnego skillsetu puszczać na rynek pracy znowu, tylko chcemy wykorzystać tą możliwość, żeby tego człowieka przenieść na inny projekt i wykorzystać to, że jakiś inny nasz partner ma potrzeby związane z tym konkretnym skillsetem posiadanym przez tego współpracownika, więc job changer jak najbardziej. Mieliśmy tak, że oczywiście zanim zaproponowaliśmy job changera, to chcieliśmy ustalić, czy jest jakaś możliwość zmiany zarówno po stronie partnera, jak i po stronie naszego workera. Natomiast gdy już faktycznie nie widzieliśmy takiej możliwości, no to job changer był wykorzystywany. Wspomniałeś o pewnych tarciach, które w naturalny sposób pojawiają się na przestrzeni pracy pomiędzy workerami, tudzież workerem a klientem, workerem, line managerem choćby. No właśnie, w jaki sposób ty jako SEA Ambassador gasisz te potencjalne pożary, konflikty, jak tym zawiadujesz? No nie zawsze o nich wiem. To też zależy, czy ktoś przyjdzie z takimi rzeczami do mnie. Ja oczywiście staram się, część workerów, którzy już są na projekcie u klienta, u którego pracuję, oni tam byli, zanim ja nawet dołączyłem do organizacji. Oczywiście później stworzyłem tą grupę i tak jakby daję im znać, że hej, ja tu jestem dla was. Natomiast mimo prób skrócenia dystansu, nie zawsze jest tak, że jesteś w stanie ten dystans z kimś skrócić na tyle, żeby ktoś traktował cię jako osobę, która może być powiernikiem, wiesz, jakichś problemów i tak dalej. Natomiast a z czego to wynika? Przepraszam, że się wtrącę. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że temperament, osobowość nie zawsze jest tak. Miałem jeden taki na przykład przypadek, że nasz worker poprosił mnie, żebym wypisał go z tych naszych oficjalnych kanałów komunikacyjnych, w których daje informacje zarówno oficjalne, jak i te takie związane z eventami ciekawymi, czy możliwością aktywnego spędzenia czasu, ponieważ stwierdził, że on po prostu chce się w 100% skoncentrować na projekcie, nie chce, żeby cokolwiek go rozpraszało. Ja oczywiście uszanowałem tą decyzję, natomiast mimo wszystko, jeśli chodzi o jakąś oficjalną komunikację, no to nie kieruję jej tymi kanałami, tylko bezpośrednio mailem, no bo są rzeczy, od których nie da się tak jakby uciec, tak? Więc to wszystko zależy od ludzi. Zawsze tak jest, że jak współpracujemy z ludźmi, trafią się ludzie, którzy będą chcieli z nami współpracować, poczują tą chemię z nami i tacy, którzy tej chemii nie poczują, no i nic nie można z tym zrobić, tylko trzeba po prostu to zaakceptować i uszanować. Dobrze, dużo rozmawiamy o twoich relacjach jako SEA Ambassador z naszymi workerami, ale co z relacji z klientem? W jakiś sposób wpływasz może na rozwój biznesu? Czy w ogóle masz na niego wpływ? Nie jestem pewien, czy rolą ambasadora jest faktycznie taki wpływ typowo salesowy, natomiast tak jak wspominałem już wcześniej w rozmowie, jesteśmy na pewno takimi oczami, uszami, jeśli chodzi o wyszukiwanie odpowiednich opportunities u klienta, czyli wpływ na pewno mamy, z tego względu, że gdyby nie to, że my jako SEA Ambassadorzy dajemy znać naszym opiekunom, naszych partnerów biznesowych, słuchajcie, bo tutaj klienta albo w jakimś tam dziale wspominali o tym, że przydałoby się jakieś szkolenie z Salesforce'a, albo hej, słuchajcie, bo to jest taka kwestia, że otwierają cały nowy dział data scientistów, chociażby u mnie, u klienta była taka sytuacja, że potrzebowali otwierali całą nową strukturę, gdzie potrzebowali bardzo sprecyzowanego profilu kandydatów i sprofilowanego, bardzo specyficznego, znaczy się profilu i skillsetu, więc gdyby nie takie właśnie opportunities, które przekazujemy naszym opiekunom klientów, no to oczywiście podejrzewam, że tych działań zacieśniających współpracę mogłoby być troszeczkę mniej. A co zyskałeś dzięki tej roli funkcji SEA Ambassadora jako ty, jako człowiek, jako specjalista? To znaczy z Moniką i z perspektywy naszego partnera my tutaj troszeczkę sobie eksperymentujemy i przesuwamy troszeczkę tą granicę związaną z rolą ambasadora. W sensie ten aspekt marketingowy
bardziej ze strony opportunitiesów już przekładamy trochę na bliższy kontakt mój z tymi menadżerami różnych działów u partnera, u którego świadczę usługi. No i to są już takie bezpośrednio rozmowy, które, czy możemy, jestem C ambasadorem, moim zadaniem jest pomaganie naszym workerom tutaj i tak dalej, ale oprócz tego jestem takim łącznikiem, czy są jakieś potrzeby, potrzebujecie jakichś ludzi, więc już taki bardziej aspekt salesowy jak najbardziej wprowadzamy. Ja się uczę po prostu stopniowo tych umiejętności. Mam doświadczenie sprzedaży w poprzednich organizacjach, ale to był inny typ sprzedaży niż tutaj, więc na pewno ja wyciągam taką dodatkową wiedzę od mojej line managerki, od Moniki i to pomaga mi się rozwijać. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że to jest kwestia poprawiania tego skillsetu komunikacyjnego, tych kompetencji miękkich, trochę też związanych z organizacją, tak jakby organizacją eventu, tego integracyjnego, czy innych eventów, które robimy, czy produkcji newslettera. No tutaj jest szereg różnych rzeczy, z którymi, jeśli ktoś wcześniej nie miał styczności, no to może tak naprawdę się rozwijać. A powiedz proszę, jak właściwie Twoją funkcję odbiera klient? Różnie, miałem już kilku menadżerów po stronie klienta, moich line menadżerów po stronie klienta i różnie w sensie to odbierali. Byli tacy, którzy bardzo się cieszyli, mówili, no bo ja mam tutaj C ambasadora, który dodatkowo nam pomaga tym naszym workerom, kontraktorom od SII i no, bardzo widocznie cieszyli się, że po prostu jestem bardzo zaangażowany w ogóle w pomoc integracji tych dwóch bytów. Natomiast są też tacy, którzy po prostu mówią, że fajnie, ale no, nie widzą ze swojej perspektywy i z perspektywy swoich celi, na przykład, no bo nie posiadają zespołów, nie widzą żadnej korzyści. No to po prostu traktują to w jakiś sposób neutralnie, tak? Natomiast ja się ogólnie rzecz biorąc cieszę, ponieważ rola ta pozwoliła mi tak jakby dotrzeć trochę głębiej w te struktury, poznać trochę większą ilość ludzi, ponieważ moja line managerka również uwzględnia mnie w niektórych rozmowach z tymi menadżerami, więc nie dość, że poznaję lepiej tą strukturę i na przykład sam dla siebie jako analityka wiem, do kogo mogę uderzyć z danym tematem, no i jak również z perspektywy takiej sprzedażowej podglądam, w jaki sposób można tą współpracę z klientem zacieśniać, gdy robi to profesjonalny salesman, tak? Mhm. A jakie na co dzień spotykasz największe wyzwania, pełniąc tę funkcję? Czy na co dzień, tak jak wspominaliśmy wcześniej, to też nie jest taka rola, która zajmuje mi, przychodzę 8 godzin, siedzę i działam jako C ambasador. Moim głównym zajęciem jest jednak bycie tym analitykiem biznesowo-systemowym i Scrum Masterem po stronie klienta. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że takie reagowanie nagłe na różnego rodzaju sytuacje. No nie wiem, ostatnio na przykład mieliśmy sytuację taką, że nasz klient chce, żebyśmy korzystali tylko z sprzętu klienckiego, jeśli chodzi o naszych workerów, a okazało się, że jeden z naszych workerów, będąc na urlopie, zepsuła mu się całkowicie maszyna i nic z tym nie może zrobić. No i próbowaliśmy, no nie wiem, obejść i udało się jakiegoś VDI-a zainstalować po to, żeby mógł świadczyć usługi do momentu, w którym nie znajdzie się znowu w kraju i będzie w stanie wymienić tenże sprzęt. Więc to są tego typu rzeczy. Czasem wiadomo, trafiają się rzeczy, jakieś tam typowo ludzkie konflikty, czasem kwestie związane, tak jak mówiłem, z tym kontaktem. Przygotowuję sobie również taką listę mailingową, do której wysyłam jakieś tam komunikaty raz na jakiś czas, czy byłaby możliwość zawiązania współpracy, więc to raczej wygląda w ten sposób, ale ten aspekt sprzedażowy jest tak jakby dla mnie gratis. Głównym torem działalności jest onboarding, opieka nad naszymi workerami u klienta oraz oczywiście nasłuchiwanie i przekazywanie. Tutaj, tam jest taka możliwość wdrożenia projektu, wdrożenia szkolenia czy wprowadzenia nowego człowieka. Czyli realnie, swobodnie jesteś w stanie współdzielić obowiązki swoje codzienne, dotychczasowe z tymi nowymi związanymi z funkcją C ambasadora. Tak. To wszystko też zależy od tego, jak sobie tą współpracę dany C ambasador ze swoim opiekunem klienta nawiąże i w jaki sposób chce ją rozwijać, w którym kierunku chce ją popychać. No my ustaliliśmy tutaj z Moniką, że będziemy stopniowo iść w tym kierunku, aczkolwiek to nie jest norma. Bardzo często jest tak, że zadaniem ambasadora jest
stricte o opiekowanie się danym naszą grupą workerów, natomiast są organizacje, w których jest więcej niż jeden ambasador, bo mają bardzo dużo naszych workerów i na przykład podział obowiązków między nimi może być zupełnie inny. Jeden może się opiekować, drugi może być bardziej sprzedażowy, więc to jest wszystko bardzo płynne i to też oczywiście polega przede wszystkim na tym, jak my się z naszym opiekunem, z naszym line managerem dogadamy. Jeśli się dogadamy, że chcemy się rozwijać w tym kierunku, ok. Jeśli się dogadamy, że chcemy się challenge'ować i rozwijać w tym kierunku, to wszystko jest kwestia uzgodnień. Jest bardzo elastyczny. A dlaczego w ogóle warto zostać tym SEA ambasadorem? Jakiekolwiek benefity są z tego? No, nie ma się co oszukiwać, że oczywiście są benefity. Benefity są finansowe, tak? W sensie każdy SEA ambasador ma za pełnienie swojej funkcji pewien dodatkowy benefit, profit w postaci dodatku do wypłaty. Natomiast oprócz tego mamy również kwartalnie wyznaczane różnego rodzaju cele, za których realizację oczywiście możemy dostać dodatkowe gratyfikacje. To jest ten aspekt finansowy, aczkolwiek ja przyznam szczerze, że jak startowałem właśnie na tą rolę, no to wydawało mi się, że to jest taka rola bardziej pro publico bono i bardziej chciałem się angażować, więc z mojej perspektywy było bardziej zaspokajanie tych potrzeb rozwoju, kontaktu z ludźmi, trochę challenge'owania się, czy jestem w stanie na przykład pomóc albo pozyskać jakiegoś człowieka do danego zespołu na przykład, więc można się realizować, te benefity są różne. Każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast dla tych, którzy śmieję się, nie uprawiają wolontariatu, no to proszę się nie martwić, to też są dodatkowe gratyfikacje pieniężne. Miejmy nadzieję, że kogoś tym zachęciliśmy. Powiedz w takim razie proszę, w jaki sposób można zostać tym SEA ambasadorem? Jak wygląda ten proces? Przyznam szczerze, że nie wiem, czy jest jednolity proces. Widziałem ogłoszenia w jednej z organizacji, że poszukiwano SEA ambasadora, czyli po prostu są to ogłoszenia na naszym SEA portalu chociażby, z tego, co jeśli nie konfabuluję oczywiście. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, no, trzeba być częścią, znaleźć się też trochę w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, być workerem u danego partnera biznesowego, u którego akurat line manager poszukuje ambasadora ze względu na przykład, nie wiem, na rozwój i rozrost struktury. Okazuje się, że nie wiem, na przykład 100 workerów nie jest w stanie już wspomóc jeden ambasador i tutaj line manager będzie poszukiwał drugiego ambasadora i albo po prostu wysyła jakąś listę mailingową do tej grupy tych workerów tam u partnera, albo daje ogłoszenie, albo po prostu zwraca się konkretnie do jakiejś osoby, która się wyróżnia i proponuje, czy byłabyś zainteresowana takim stanowiskiem. Czyli jakie właściwie call to action możemy powiedzieć do naszych widzów? Jeżeli jesteście proaktywni, szukacie wyzwań, a dodatkowo może jeszcze jakichś benefitów, warto się zgłosić i może to jest ta ścieżka kariery, dzięki której możemy się dodatkowo rozwinąć, jednocześnie nie porzucając dotychczasowych obowiązków, dotychczasowej funkcji. Zgadza się? Zgadza się, oczywiście. Wydaje mi się, że kwestia to jest jak zwykle chęci. Jeśli chcecie działać, to się zawsze rzuca w oczy, wyróżnia i jeśli w danym momencie po prostu poszukiwany jest ambasador, to na pewno się o tym dowiecie i jesteście aktywnymi częściami naszej społeczności, więc wydaje mi się, że to na pewno się do Was odezwie line manager albo po prostu dowiecie się o tym z jakiegoś oficjalnego kanału komunikacji. Bo naprawdę wydaje mi się, że ta funkcja SEA ambasadora ma naprawdę duży impact. Jest bardzo dynamiczna, rozwijająca się i ma w sobie duży potencjał, bo możemy raz rozwijać dużą grupę workerów u klienta, ale dwa to jest reprezentować, wspierać ten biznes, być blisko tego biznesu, czy organizacji, czy działań salesowych i to może w konsekwencji również zrewolucjonizować nawet naszą ścieżkę kariery, bo otworzymy się na zupełnie nowy skillset. Przynajmniej ja tak to odbieram, jak słucham to, o czym opowiadasz. A co byśmy powiedzieli tej drugiej grupie workerów, czyli tych, którzy potencjalnie mogą potrzebować bądź szukać wsparcia od SEA ambasadora. Skąd mam w ogóle wiedzieć, kto jest moim SEA ambasadorem, gdzie szukać takiej informacji? Są dwie drogi. Pierwsza oczywiście zapytać się swojego line managera, jeśli o tym nie wiesz, drogi workerze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj wprowadziłbym trochę taki podział. Ten program SEA Ambassador nie jest programem, który jest z nami od
15-20 lat. On powstał no, kilka lat temu, stosunkowo niedawno, więc można powiedzieć, że część workerów, która jest już u klienta i na przykład jest tam od 10 lat czy od 8 i program powstał później, to być może nawet nie zauważyli, że działa u nich jakiś CI Ambassador, aczkolwiek wydaje mi się, że to dosyć mało prawdopodobne, ponieważ wśród line managerów to jest bardzo często też rozdystrybuowana informacja wśród workerów. Natomiast na pewno zapytać line managera. Mamy też na spis również wśród buddy, a także możecie podejrzeć profil danej osoby, jeśli zobaczycie, że ma badge'a, to będziecie wiedzieć, że to jest CI Ambassador, natomiast mamy bezpośrednio taki spis na CI portalu i można sobie tam zweryfikować, o ile CI Ambassador już się do Ciebie, drogi workerze, wcześniej nie odezwał. Tak, tutaj w rogu podrzucimy Wam kartę, w którą można kliknąć, zobaczyć, przeczytać sobie, odświeżyć może tą wiedzę na temat programu CI Ambassador, jak nim zostać oraz rozpiskę wszystkich CI Ambassadorów u każdego z naszych klientów. Dziękuję Ci, Kamil, za tę rozmowę. A Wam dziękuję za odsłuchanie, za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam do obejrzenia innych odcinków z serii CTalks. Do usłyszenia.